Witamy w podcaście Infinity Pomerania. To jest drugi odcinek. Dzisiaj będziemy mówić o Alephie i OSS w pudełku Macebreaker. Ja nazywam się Rafał Gordon, jestem workerem z Trójmiasta, a ze mną jest... Jezus z Mikrartu. Witam serdecznie. Dzisiejszy odcinek będzie z tytułu Nie znam się, ale się wypowiem, bo ani ja, ani Jezus nie jesteśmy graczami OSS. Ja bardzo bym chciał. A też wiele razy graliśmy przeciwko SS-owi, więc coś tam gdzieś tam wiemy. Dokładnie. Dostaliśmy, jeżeli ktoś nie widział pierwszego odcinku, to mamy dzięki współpracy z Corvus Belli i mamy dostęp do profili na parę dni wcześniej, dlatego jesteśmy w stanie przygotować dla Was ten materiał i opowiedzieć o tym, co o tym myślimy, jak to wygląda i Was zainteresować nowym boksem startowym. Więc może obejrzymy dostępność. Tak wygląda OSS. Dokładnie. To jest dalej wersja, to jest szkic, tak samo jak widzimy disclaimer, że wszystko się może zmienić. Niestety Trisha, Parvati i Lemuet opuściły OSS i Daikini. Natomiast dostajemy parę bohaterów imiennych. Widzimy ich tutaj na samym końcu, czyli to jest Johnny Kao, dr Claire Razari i Kira Sharma. Nie znamy jeszcze tych profili i dowiemy się najprawdopodobniej przy releasie, tak dokładnie przy update'cie całego Army Upa, gdzie będziemy wiedzieć wszystko, jak to wygląda. Jezus, chciałbyś coś dodać tutaj? Do Daikini pewnie nie wrócą, bo Dick Pale to jest nowa, lepsza Daikini do SS-u. Bohaterowie imieni pojawiają się już w rozkładce z linkami, więc no, ich profile pewnie też wskoczą w momencie odpalenia Macebreakera oficjalnego. Figurki, no zobaczymy. Pewnie będą fajne. Pani doktor Claire Lazari, można by sugerować, że ma jakiś związek z fabułą Macebreakera, jakichś wykopalisk kosmicznych. Coś jeszcze? Dziwi, że nie ma Triszy, bo można by się spodziewać, że i ona, i Parvati będą. No chyba, że to jest już kwestia po prostu balansu. No, zobaczymy. No tak, bo Dart został, nie? Dartka, więc tutaj no, to jest bardzo duże zobaczenie. Może też wrócą, bo też może jest to związane z fabułą. Tego nie wiemy. To może obejrzyjmy profile, nie profile, modele z tego boksa. Tak wyglądają. Tak wygląda zawartość boksa Macebreakera Alephową. Mamy 3 remoty Dick Pale, nowe lepsze Daikini, Robopiesek, Asura, Naga i Shukra Konsultant. Bardzo ładne fiksy. Fajny nowy skalp Shukry, stylowy płaszczyk. Asura no, strasznawa. Tak jak powinno być. Naga fajna. No, Pokazujemy zgodzę Beyonda? się w pełni. Wiesz co, mi się najbardziej chyba podoba ten piesek, nie? Tutaj, ale ogólnie fajne jest... Fajne. Tak, ale w ogóle fajne jest to, że te modele są bardziej masywne i łatwiej malować. No ja jestem fanem tego. Podoba mi się ta tendencja. Mi również. Dobra, lecimy do Beyonda. To jest drugi box. I tutaj mamy Daisurę i Kinali, tak. To profile. I to dokładnie tak samo jak było w Suntrapie. Obydwa boxy miały obydwie frakcje, więc trzeba znaleźć sobie kolegę, który chce kupić tę drugą część. Ja mam to szczęście, że Jezus chce Corregidor, więc ja z chęcią przytulę OSS. Myślę, że fanów Nomadów i fanów Alephu jest na tyle, że każdy sobie znajdzie kogoś do pary. Dokładnie. Przechodzimy do profili? Jasne? Na pierwszy ogień Dasiu, czy jak się go czyta? Nie wiem, jak się go czyta, ale wiem, że to jest nazwa od demona wedyjskiego i to były demony, które nie przestrzegały rytuałów, nie znały prawa i zachowały się wrogo wobec ludzi w hinduistycznych wierzeniach. I to w sumie pasuje, bo to jest jednostka do infiltracji i działań black opsowych Alephu, więc dosyć fajnie to wymyślili. Dokładnie. Czy mi się wydaje, czy to jest drugi reroll infiltracji w grze, jak na chwilę obecną? Bardzo możliwe. Bardzo możliwe. Gratulujemy Alephowi, dołączył do klubu bandytów.
No, a do tego jest naprawdę glow up, bo mamy BS atak plus 1 SD, mamy ten reroll na infiltrację, o którym powiedziałeś, staniał, na przykład snajper z 37 do 34, zresztą profil chyba też staniał o 3 punkty, dostał BS-a 13 z 12, dodatkowo 3 BTS-a, ale jest parę jednak złych wiadomości. Jest tak, pH spadło na 12, na 12 to nie jest problem, awans 3 na 2 też nie powinno być problemem, ale problemem jest brak NCO i NWI. NCO jeszcze da radę przeżyć, ale NWI już boli. No, zmienił się bardzo charakter tej jednostki, nie? Na pewno super, że ma specjalną kostkę. W erze lataczy snajper ze specjalną kostką, no to jest potęga. Fajnie. W dodatku taki, który może zaczynać jako kamuflaż i jako hidden deployment, więc no, kupując sobie Dacius z multisnajperką ma się dużo opcji. Szkoda, że nie ma tego NWI. Wtedy byłby potężny. Tak, to jest jednak stał się taki trochę bardziej nomadzi przez to. Natomiast no, dzięki temu też staniał, więc no, zobaczymy, co na to No wpadnie, ale ale jakbyś miał wydać 67 punktów, żeby miał NWI, to byś wydał. tak, no oczywiście, oczywiście. Fajne jest to, że są dwie opcje hakerskie, ale też jest Forward Observer z repeaterem, więc wydaje mi się, że można się nimi dosyć bawić, żeby robić te misje, nie? Bo te charge są, więc to jest taka jednostka, którą w Akalu z chęcią użyjesz, nie? Nawet już poza samym snajperem. Wiesz co, ja jestem super fanem nowego profilu tutaj, czyli Mine Layer. Hidden Deployment i Mine Layer z 2 viral minami to jest coś takiego, co się nie pojawia w innych armiach za często, więc no, najczęściej play jest taki, że jak widzisz 2 kamuflaże, to jest jeden Mine Layer albo jakiś kryjący się specjalista i obok niego minę. Tutaj wychodzisz na 2 miny i brak właściciela, więc o ile ktoś nie biega ze sensorem łatwo dostępnym, no, bardzo fajny mind trick. Dokładnie, tylko niestety wiele lataczy ma sensor. Ale wydaje mi się, że No można kombinować. niby tak, ale znaczy latacze się akurat wiele mi aż tak bardzo nie boją, ale jeżeli latacz się zatrzymuje, żeby sensorować, to zawsze jakiś tam pół rozkazu w plecy. Ziarnko do ziarnka, żeby tego latacza powstrzymać. Niby jest to potężne, ale jest fajne. Tak, no i znaczy widać tutaj, że można tym profilem się bawić, nie? Nawet różne sposoby. I to jest fajne. Tak. I dzięki temu, że jest tańszy, no o wiele bardziej jesteś zachęcony, żeby się nim bawić. Dokładnie. Wydaje się, że możemy chyba przejść do kolejnego. Więcej tu chyba do powiedzenia nie mamy. No przy okazji jeszcze Elite Troop. Szkoda, że nie Medium Infantry, ale jakieś tam karty porobi. Dokładnie. No Następnie i to mamy jest, ale tak boty. tak, to są nasza nowa liniowa piechota w OSS-ie. I nazwa, doczytałem, pochodzi od hinduistycznych bóstw strzegących kierunków na mapie świata. Więc będziemy tutaj pilnował naszego deploya w teorii. Jest to tani remote i to widać. Mamy 11 BS-a, mamy 10 PH, 0 arma, za to 3 BTS-a. No i jest drogo, bo najtańszy kosztuje 13 punktów. Ale tak naprawdę to jest dokładnie ta sama cena co za Daikini. Zakładając, że Daikini i tak się kupowało, no to jest po prostu upgrade. Dostajesz ECM-a na hakerów i fajny profil z Panzerfaustem. No i jeszcze jest to, że rusza się 6.4 i ten właśnie profil z Panzerfaustem jest jeszcze repeaterem. No właśnie. Świetna sprawa. Za 13 punktów? No, okej, trochę bardziej mnie to przekonuje, ale po prostu wszędzie jest to około 10 punktów, więc o ile 13, to okej, ale nikt inny nie ma mimetyzmu 3. Znaczy, umówmy się, że ale powinien mieć drogo rzeczy. Jak chce mieć tańsze, to niech sobie kupuje flash plus boty i antenki. Wszystko inne już powinno być jakościowe. Fakt. Okej. No i tak jak powiedziałeś, wydaje mi się, że ten wersja Panzerfaust z repeaterem to będzie jednak taki główny sztandarowy, który będzie kupowany i brany do rozpisek. Można ich łączyć, nie? Więc pewnie ten Panzerfaust będzie strzelał ze specjalną kostką.
Dokładnie. Jeszcze jest ciekawostka, bo mamy tutaj wersję z comlinkiem i z tego, co czytałem, to jest zasada związana z reinforcementami. Mam nadzieję, że ją przerobią i będzie to już po prostu jakaś nowa mechanika do OSS-u. Myślę, że nie, po prostu comlinki wszędzie dają w liniowej piechocie. To jest do reinforcementów, czasami też ma comlinka +1, ale to jest taka trochę zasada, jakbyś chciał właśnie sobie odpalić reinforcementsa. Jak powiem ci, że u Chińczyków tego nie widziałem, więc bym musiał poszperać w Armii APie. Okay. Anyway, liniowa piechota, chyba więcej tutaj do powiedzenia nie mamy. Dokładnie. Kolejny. Naga. Klasyczny profil. I tutaj z głównego profilu jedyna zmiana to jest z AWA 3 spadamy na 2, ale poza tym to jest kolejny snajper z bonusową kostką na ballistic skillu w wersji snajperskiej, więc nie ma tego w głównym profilu, ale już mamy w pierwszym za 29 punktów. I też mamy zmianę w Hacking Device, gdzie mamy Upgrade Carbonate plus 1 SD, czyli mamy Special Dice na hakowaniu i to jest pierwszy profil, który zaczyna pokazywać, że OSS wchodzi na nowe wyżyny hakowania w grze. No do tego jeszcze ma Deployable Repeater, Decharge i jakby powiedzieć, tańczy, śpiewa, robi karty, nie? Tak, tylko brakuje, żeby jeszcze była Medium Infantry albo Weteran Trupem. Albo NWI. Tak. Natomiast dostajemy też jeszcze drugiego mine layera z monofilament minami, no i bardzo dużo AP-sa machine gunów. Wcześniej biegała ze zwykłym, teraz dostaje AP. No, widzimy tutaj, że jednak jest punktowo drogo i ja już nie mogę się doczekać, jak będzie update aplikacji i będzie można zobaczyć, już wyklikać, jak te rozpy wyglądają i jak to się wszystko łączy i co jest w stanie wsadzić, bo jest czym się bawić, jest jak kombinować, ale jeszcze ciężko powiedzieć, jak to będzie wyglądało na stole. No wiadomo, czekamy. No ale to jednak może MWI nie ma, ale jest Doget w porównaniu do poprzedniego, jest trochę taniej na niektórych profilach. Na pewno jest to coś, co też zobaczy stół, nie? Okej, idziemy dalej, czy chcesz coś dodać? Nie, przy nadze, to koniec tematu. Lecimy. Dobra. I Piesio. Piesio jest nowy. Nazwa pochodzi od jednego z psów szczegących wejścia do zaświatów. Jest to całkowicie nowy profil. Jest bardzo szybki, ma 6,6. I w walce wręcz przeciwnikowi jest w stanie dać nawet -9, bo ma CC atak -6 plus Naturable Warriora. Sam nie ma martial artsów. Niestety będzie tylko jedna kostka, ale już można się bawić. I tylko jest jeden problem. Jest remotem bez stealtha i zanim go puścimy, żeby zrobił Alpha Strike'a i zaczął light shotgunem, emaratem czy adhesive launch riflerem rzeźbić w deployu przeciwnika, trzeba najpierw pozbyć się hakerów, bo będzie ciężko. Jezus, chcesz coś tutaj dodać? No patrząc na jego loadout, na pewno pasuje do psa broniącego wejścia do piekieł czy czegokolwiek. No fajnie, że jest szybki. Wygląda trochę jakby się urwał za 12, bo ma strasznie dużo non-letali. Ale z drugiej strony też nie jest za drogi i no to 6 ruchu z super jumpem, dobrym dodgem. No to jest 8,6 tak naprawdę, nie? Tak, właśnie. Do tego jeszcze Heavy Riot Stopper i Emarat. No bardzo fajny taki potykacz, który ci wskakuje, kurde, pod nogi wręcz. Może niekoniecznie chcesz nim atakować czyjś deployment, bo tam pewnie ktoś będzie miał specjalistę do wyciągania, ale żeby dorwać kogoś w midfieldzie i po prostu wbić mu immobila, albo izolację, albo go skleić, albo w Jeszcze sumie nasz zrobić forward wszystko. deployment plus 4. Weź pod uwagę, że Heavy Riot Stopperem i Emaratem ta jednostka jest w stanie ci zrobić oba rodzaje immobila, nie? Więc Tak. takie profile się nie pokazują często, więc jest tym bardziej ciekawe, że kosztuje 17 punktów. Jest tani. Tak, dokładnie. Dokładnie tak jak powiedziałeś, jest tani. Śmiechowy. No i z dodgem na 15. Nawet jest w stanie po prostu dodżować przeciwnika i potem robić
wchodzi w zasięg właśnie Emarata czy Adhesive, więc to będą fajne akcje z tym, czuję. Tak. Trochę dziwi, że nie jest W12, ale z drugiej strony ma na przykład Double Action Close Combat Weapon, więc jak już kogoś sobie spaliżuje, to może go też zatłuc. I no, fajny model, fajny profil, ciekawy. No i AWA 4 to jest jeszcze. No, tylko obstałem, że więcej niż dwóch na stole, pomijając już takie totalnie flufowe rozpiski, nie zobaczymy. Memowe listy. No ale no jest ciekawy profil. Lecimy dalej? Jasne. No ale jak zobaczysz takich 4 na stole, to będzie ciekawie, nie? No, poza tym, że dorwać modele, ale Szukra konsultant. No i tu przyglądałem w porównaniu do obecnego profilu. Model piękny, ale zmian. Jest tylko jedna zmiana, którą zobaczyłem, to jest, że z AWA 2 jest AWA 1. No, też nie znam absolutnie żadnej innej zmiany. Tutaj ktoś musiałby się z SS-u wypowiedzieć, na ile Szukra konsultant to jest taki profil, który się pojawia. No jak widziałem bardzo często, właśnie żeby mieć Chain of Commanda, jako Lloydka niekoniecznie. Też No i jak o tym myślałem, to ten Chain of Command jest must have, bo jeżeli pomyślimy o Asurze, za który będziemy rozmawiać za chwilę, no to trzeba mieć Balls of Steel, żeby nie mieć Chain of Command. tak, ale z drugiej strony to jest ten Chain of Command, który jest trochę taki obvious. Nie? Jeżeli widzisz Szukrę, która sobie gdzieś stoi z tym shotgunem, bo zakładasz, że będziesz shotgunem, a nie będziesz płacił 5 punktów, żeby miała multi-rifla, No tak. to tak, to jeżeli masz możliwość zatłuczenia Asury i później pójścia po tą Szukrę, no to pewnie to zrobisz. Pytanie, czy będziesz miał to rozkazy. No tak, ale to jest taki podobny case, jak nie wiem, widzisz KFC i tam masz Tik Balanga i Magistra. Prawda, prawda. Inna kwestia, bardzo ładny model. I fajny koncept tutaj, i świetna figurka. Jakby fajna maska, jeszcze płaszczyk. No, ten model jest taki wręcz elegancki. Jedyny, który się podobał mojej dziewczynie tutaj, więc muszę to zapropsować. Okej. No ja tutaj... Mi bardzo przypomina... O Jezu, jak się nazywa ten Chińczyk w garniturze? Chińczyk w garniturze? Z maską czy bez? Bez, mówię ten, co wygląda jak Święty Mikołaj, tylko A, umieśniony. Taowu. Taowu, tak, mi się bardzo przypomina Taowu. No ale tak, to jest jakby powiedzieć stójka do deployu, która ma chain of command w 90%. Yep. Dobra, lecimy dalej. Kinara Scouts Bots. Tak, i nazwa pochodzi od plemienia, które jeździło bardzo dobrze konno, a czasami nawet je przedstawiano z głowami konia. Cieszę się, że Corvus Belli nie poszło aż tak daleko i dało No im nie. po prostu ładne hełmy. Mamy bijącego się skoczka z 2 decoyami, z sensorem, ze stealthem i jeszcze z eklipsami. Czyli tutaj już można robić naprawdę grube akcje w deployu przeciwnika. Tylko czy ten decoy się nie marnuje, jeżeli masz paraszutista? To nie jest tak, że właśnie decoy jest tylko przy deploymencie i jeżeli wjeżdżasz, Musiałem to zostawić. sprawdzić, ale wydaje mi się, że wystawiasz wszystko. Może tak, tylko Jak ci się nie uda, to nie wystawiasz nic i stawiasz w swoim deployu. Ja wiem, tylko z paraszutista i tak ci się uda. Bardziej kwestia tego, że wystawiasz go z decoyami i potem możesz go zostawić tam, żeby miał te decoye, albo zaczynasz nim grać i wtedy on te decoye szybko traci, więc to jest takie, trochę tego nie rozumiem. Nie, to myślałem o tym dzisiaj i to bardziej chodzi o to, że możesz zrobić taką akcję, że rzucasz go tak, żeby przeciwnik go widział na starcie. I wtedy masz 33%, że Arrow dostanie ten, który spada. A na decoya możesz robić czekanie, Tak. więc no, cały czas tego nie widzę. Chyba że po prostu decoyem odpalasz miny, nie? Na tej zasadzie. Nie. Chodzi o to, że spadasz i nawet na widoku przeciwnika możesz spać. Na przykład ktoś się dobrze rozstawił, to szansa, że zaaruje na tego, który jest właściwy, jest 1/3. Okej. Dobra. No okej, faktycznie, to ma jakiś sens. Czy Ale to też zadziała? Nie jestem pewien. pytanie, czy jeżeli masz taką opcję albo
próbować wypracować sobie lepszą sytuację, żeby po prostu wyjść tak, żeby nikt tego nie wiedział, to czy nie chcesz tak. No ale to już będziemy widzieć w polu. Ja wstałem, że w E, pierwsze 2 miesiące ktoś zrobi coś z nim dziwnego i to będzie nowa meta. Może. Ciekawy profil, nie za drogi. Nie, jak na Można. skoczka jest super, nie? I obstałem, że będzie w każdej liście. Szkoda, że tylko L2 masz o aców, czyli mamy jedną kostkę. Ale jak powiedzieć, większość rzeczy, które ma zabić, i tak zabije. No, masz do tego sensor, masz do tego mimetyzm, masz do tego stealtha, masz do tego ECM-a. Jak na małego, jednołądowego robocika jest całkiem taki wyposażony. To tak, to prawda. Pomijając dużą ilość continuous damage, bo i Vulcan Shotgun, i Heavy Flamethrower. Heavy Flamethrower na skoczku, a nie chain, to jest takie trochę porno. Zgodzę się. Karty Eclipsy, zrobi. tak, Discharge są. są. Są EM-miny, są Eclipsy. No, no, fajny ten profil. Brałbym. Tylko wiesz, czego nie ma? Teraz na to patrzę. On nie ma tego super jumpa. No nie ma. Musi schodzić z buta. Ale ma Tak. większego dodża, więc jak chcesz sobie Ale ma na movement 12, 6. 6-4. Dalej też, nie? Mhm. Nie wiem, czemu myślałem, że ma właśnie super jumpa i jet propulsion. Tego niestety nie ma, ale chyba aż tak przy tym całym profilu to mu nie przeszkadza. Znaczy, na pewno fajnie, gdyby miał jet propulsion, no ale może mieć wszystkiego. No. No i mamy monofilament. Tak, ma. Normalnie z remami chce się walczyć, no a z tym jednym niekoniecznie. Dokładnie. No i przechodzimy chyba do ostatniego profilu, Mhm. który nam udostępniono. Wisienka Potężna na torcie. Asura. W głównych statystykach jedyną zmianą jest to, że mieliśmy AWA 3, teraz jest 2. Natomiast w profilach już się dzieje, bo za dodatkowe 3 punkty jest zmiana ze Spitfire na wersję AP Spitfire, a z multi-rifla na multi-marksman rifle. I to już zmienia dużo. A do tego mamy już, jakby powiedzieć, nowe wyżyny hakowania, bo mamy Hacker Device Plus z upgrade'em Trinity plus 1 Special Dice. I to już w takim wypadku przy wszystkich repeaterach, które mamy, już w Aro z BTS-em 6, no może nieźle nacinać hakerów przeciwnika. Zwłaszcza, że dodatkowo dostała jeszcze ECM Hacker -3. Wcześniej tego nie miała. Do tego to przeoczyłem. Okej, no to jeszcze do tego dochodzi to. Więc mamy 2,5 wunda na super ciężkiej elitarnej piechocie, która ma MSV-kę trójkę. Przypominam, że był update MSV-ki i już nie można hakować camo. Dobrze, że to wyklarowali. No, bo przy wyjściu tego profilu już by było naprawdę grubo. Znaczy, było grubo, jak jeszcze był pik mety na guided. Teraz to już było takie trochę mniej bezczelne, ale i tak by było. No, dobrze, że nie ma Six Sense'a, nie? Bo wtedy to już w ogóle chyba było wszystko, o czym możesz marzyć jako haker. Nie może mieć wszystkiego. Jest No, twarda, przynajmniej nie ma Six Sense'a. tak. No i zawsze, żeby była jakaś opcja na to, żeby jednak można było coś z nią zrobić. No i przy Jest VIP-ie bardziej 15, jakościowa. 18 na hakowaniu, na Trinity, na minimum 2 kościach, a 4 w aktywnej. No, grając Invisible Army, to już jest ten haker, którego będę się bał. Tak, no Asura na pewno jest godna uwagi i odnotowania. To bardzo jakościowa jednostka. Też się za nią płaci, no ale jest twarda, zabija, jest mobilna. No, +1 order lejtnancki, więc no, nice. No mi się wydaje, że to jednak ona i Szukra to jest coś, od czego zaczynasz, potem wybierasz do tego jednego snajpera z infiltracją, pieska i zaczynasz się bawić, nie? Zaraz zobaczymy, czy można ją linkować i jak łatwo.
Dobra, dokładnie. To przechodzimy teraz właśnie do linków. Jeszcze drobny szczegół. Miała wcześniej pistol, teraz dała multipistol. Drobna rzecz, ale już jak się ma multi-marksman rifle albo AP Spitfire'a, można sensownie strzelać do ludzi poniżej 8 cali. A, to prawda. I tutaj Fireteam czarcy. I mamy Asurę, która się linkuje. Jest jej specjalny Fireteam. Ciekawe. Znaczy tak, może zacznijmy od początku. Jednak w Operations głównym mamy Core, Harris i Duo. To jest fajne, bo nie zawsze jest to Duo. Mamy Deepkale jako podstawę i widzimy, że wszystko jest patrzone właśnie pod nich i pod ich keyworda. Nie znam poprzednich i aż tak mocno nie przyglądałem się, w zasadzie nie wiem, czy jest z tym miałeś okazję. Nie, no ale skupmy się na tym, co jest tutaj. No i mamy Asurę. Asura już też wygląda dosyć ciekawie. Zobaczymy, jak reszta profili, bo na razie widzimy i mamy dostęp tylko do tego, co wam przedstawiliśmy. Sami jesteśmy ciekawi, co się zmieni wreszcie, a może zmienić się dużo, tak jak widzieliśmy w poprzednich wydaniach nowych zasad. Nie wiem, czy jest tutaj coś godnego twoim zdaniem uwagi? Tak, no, są bohaterowie imienni. Bohaterowie imienni pojawiają się w linku Asury. Jest pani Claire Lazari, czyli pani doktor. Pojawia się też w Samartan Fireteam. Tam jest też Kira Sharma. Czy jest gdzieś Johnny Kao? Jest w Max Op Fireteam, czyli razem z Maximusem i Marutem. Może być to Harris, więc można sobie Maruta zharrisować, można sobie Maximusa zharrisować. Jest to godne odnotowania, bo rzadko kiedy można taga wbijać w Harris. Czy on tutaj będzie tego potrzebował? Pewnie nie, ale opcja jest. No, mam nadzieję, że wyjdzie nowy Maximus w Unikulu. No Trzymam pomijając, kciuki. że do Maximusa akurat jest dość dużo figurek, jeżeli niekoniecznie chce się grać tym takim Maximusem koniecznie infinitowym, nie? Bo to jest A, no tak, trochę można, limitowany skin tak. do Aristei. Jeżeli ktoś chce mieć hoplite Maximusa, to proszę uprzejmie. Czyli to tak trochę już idąc w stronę podsumowania. Ja jestem zainteresowany. Kupię właśnie boxa z Jezusa na pół i wezmę tą część OSS-u. Pogram tym z wielką chęcią. Uwielbiam hakowanie w Infinity, a tutaj już mamy naprawdę na grubości. Nie mam zielonego pojęcia, jak będzie się robiło listy, w związku z tym, że wszystkie punkty mogą się zmienić i profile. Ciężko na razie powiedzieć, czy to będzie super armia, średnia czy gimmick, ale na pewno jest wiadomo, że te profile, które już nam pokazali, mają bardzo wiele zastosowań do takich ciekawych zagrań na stole. To na pewno, to na pewno. Natomiast przed chwilą gadaliśmy o Corregidorze. Jak myślisz, jakby zestawiając nowe profile Corregidoru, nowe profile tutaj OSS-u, nasuwają ci jakieś myśli? Bo tak, no podoba mi się Corregidor, ale wydaje mi się, że w zestawieniu z Alephem, Aleph ma kilka takich jakościowych jednostek, które się tak po prostu przetoczą po Corregidorze. Corregidor ma o wiele bardziej ten power level taki rozsmarowany na równi. Mhm. Tu jest parę takich strasznie mocnych profili. Trzeba za nie płacić, ale one są bardzo mocne. Mnie bardzo zastanawia, ile z tych fajnych rzeczy da radę zmieścić w jeden rozpis na 15 rozkazów. Bo też może być kasus taki, że okaże się, że będzie tak samo jak z astrolową falangą, że będzie trzeba grać na 10 rozkazów i wtedy ta jakość będzie limitowana przez znacznie mniejszą ilość aktywacji. Czy znacznie mniejszą aż tak? To może nie. No, Okay. 5 rozkazów mniej. Corregidor dostał trochę tactical awarenessa, zwłaszcza w tych nowych profilach, no ale w Alephie już tutaj masz na Asurze ekstra. Okej, masz dwa dodatkowe ale lotnackie, tak. tactical awarenessy też są, NCO pewnie też jakieś znajdziesz, więc Mhm. no by trzeba było porównać rozpy. Znaczy, wydaje mi się, że o wiele łatwiej będzie robić rozpiski jednak w Corregidorze. Corregidor to dużo mechanik, których nie miał wcześniej, a tutaj jest takie bardziej doszlifowanie i podniesienie wyżyn tego, co można zrobić w grze, w hakowaniu. No i tej infiltracji, ale
Ja dalej nie jestem w 100% przekonany, która armia wyszła na tym lepiej. Punktowo w samym boksie jest więcej oczywiście Alefu, no ale te boksy nie są stworzone, żeby po prostu od razu nimi grać. I choćbym nie wiadomo jak bardzo bym chciał, żeby to była prawda, to jednak to są po prostu startery, które rozwijamy. Znaczy, taki start to się nie przekłada mniej więcej na 200 punktów plus minus. Tutaj może w Nie, przypadku tego, że jest Esura, to już będzie więcej punktów. Ale takie tam numery wychodziło, że właśnie. to jest, jak policzysz Beyonda i podstawkę, to 40 punktów więcej ma Alef. No dobra, ale jakby to jest 240 czy 340, czy wiesz? Też A to tam było policzyłeś? 200, jak nie, zależy od profilu, chyba tam było 220 do 260 coś. No dobra, ale żeby kupić to na start jako początkujący gracz i żeby sobie z tego złożyć takie 200 punktów, które będzie trochę kulawe, ale przynajmniej pozwoli poznać grę, to jak Tak. najbardziej da radę. Tak, bardziej chodzi o to, że to nie jest sytuacja, że ja biorę wszystko, ty bierzesz wszystko i gramy, nie? W sensie możemy to zrobić, ale to nie będzie miła gra dla gracza Korygidoru. No nie, jasne, jasne. Nie, jeżeli obaj złożymy 200, albo na przykład 150 z tego, co tutaj jest, nie wiem, czy OSS w ogóle będzie działa na 150, bo ta gra jednak jest... głównym profilem jest 300, tak? Ja jestem zadowolony z tego boksa, modele mi się podobają, cieszę się grą, cieszę się tym, że będzie można zobaczyć nowe rzeczy. Jestem mega z tego zadowolony. No, też oczekuję finalnej wersji profili, finalnej wersji Fire Teamów, a też przy okazji tych baterów imiennych, których mam tutaj zaznaczonych, ale nie wiem właściwie co wnoszą, co to będą za postaci. No i zobaczymy. No mam nadzieję, że będzie jakiś super inżynier, który będzie stawiał te wszystkie remoty, jak padną. To by tłumaczyło brak Triszy, że któryś z tych będzie właśnie jakimś uber inżynierem. No, jestem tylko strasznie ciekawy. To co, powoli będziemy chyba kończyć. Więc obydwa odcinki podcastu Infinity Pomerania będą miały premierę tego samego dnia we wtorek o 15, ale to już wiecie, bo po prostu one wyszły. Kolejne odcinki to dużo zależy od tego, jak nam to wszystko się potoczy. Mamy pomysły i będziemy chcieli to kontynuować razem z Jezusem. No, Ja tematów jestem. mamy mnóstwo, pomysłów jeszcze więcej. No, i naprawdę dobrze bawimy się tworząc ten podcast. Dziękuję wszystkim za Także uwagę. dzięki wielkie i do usłyszenia przy okazji. Dokładnie. Trzymajcie się. Hej!